Cześć, dzisiaj ja się wyjątkowo witam z Wami w tym vlogu. Aż mi jest dziwnie, to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy rozpoczynam vloga. Przyjechałam właśnie do domu, jest to 4. odcinek serii remontu naszego domu. Mam nadzieję, że nie będzie ich dużo, ale podejrzewam, że różnie może być. No więc zobaczmy, co tam się dzieje. Piotrka nie ma, jest obecnie w samolocie do Omanu, także zostałam sama na placu boju. Zobaczcie. No, dzieje się. Wszystkie płytki zostały zdjęte. Całkiem szybko im to poszło. O, widzę, że tutaj też już panowie działają. Strasznie mi było szkoda tych palm, no ale jak kazali ściąć, no to ścięliśmy. Oczywiście te zostawiliśmy, bo chcemy je, tak wiecie, widzieć ładnie. Jak sobie będziemy tutaj leżeć w naszym łóżeczku, albo tu sobie będziemy siedzieć, to mamy te palmy. Tu będziemy mieć oczywiście inne kafelki i w poniedziałek muszę pojechać z jednym z tych panów, z ich szefem, żeby je wybrać. Proszę bardzo, dom już jest malowany. No i niestety bye bye drzewka. Ale ile tu się miejsca teraz w ogóle zrobiło. Zaczynamy kolejny dzień. Wczoraj zapomniałam Wam nagrać. Pojechałam do sklepu z panem. Właśnie chyba to, wydaje mi się. Coś tam mi tłumaczył, ale wiecie, ja nic nie rozumiem. No i dzisiaj się zabierają za basen. Przyjechałam, żeby... tutaj właśnie worki z piaskiem, bo będą tutaj wszystko zalewać betonem. Cementem, betonem. I tutaj też. No, pan od malowania tutaj pomalował do tego momentu wszystko, bo tutaj będzie zalewane właśnie tym cementem, więc bez sensu było to malować, bo to się pobrudzi. No, ale tutaj dookoła już jest pomalowane. O, tam widzę, że jeszcze nie jest. Ale tutaj też będą robić cement. Nie wiem, czy to była odpowiednia kolejność, no ale okej. Tutaj jakieś płytki mamy ułożyć. No i tutaj wszędzie ten mur... z tej strony też nie pomalował. Wszędzie ten mur będzie, w sensie ten mur będzie malowany, jak już będzie zrobiony basen. I ten cement tutaj będzie wylany, bo tutaj też będzie wszystko zalane. No generalnie jeszcze powiem Wam, że ja nie wiem, czy to było mądre mnie z tym tutaj zostawiać, bo po pierwsze kompletnie się na tym nie znam. Po drugie, to jest wszystko po tajsku, czy jak byłam z tym panem w sklepie i on coś tam brał, nie tłumaczył, to jest to, ale wiecie, ja w ogóle nie kumam. Napisy wszędzie są po tajsku, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale ufamy specjalistom, oni to zrobią na pewno dobrze. No, środek na razie zostawiamy. Nie wiem, jaki jest na to plan, ale chyba nie bierzemy projektantów ostatecznie, więc nie wiem, co Piotrek tam wymyśli. No. Przyjechałam zobaczyć, co tu się dzieje. Widzę, że tutaj zasypują, żeby to wyrównać. O, tutaj już zrobili tak. Fajnie, tam widzę, że... Kurde, trochę się boję tutaj iść. Tam widzę, że użyli płytki z basenu. Więc super. No, tak to wygląda, tu będzie zalane. Wczoraj widziałam, że tutaj jeszcze panowie czyścili, bo może to było dzisiaj rano. Tutaj z boku. No, przyjedziemy jutro zobaczyć, jak to wygląda. Bieramy płytki, na początku chcieliśmy takie, ale powiedzieli nam kilkanaście tysięcy złotych. Więc stwierdziliśmy, że weźmiemy po prostu takie większe. Ja nie jestem w ogóle przekonana do tego koloru. No ale nie ma wyjścia za bardzo. Tutaj ten pierwszy, żeby był taki jasny basen.
Za te płytki wyjdzie niecałe 2000 za całość. Tamte były za, nie pamiętam dokładnie, chyba 12 000 za całość. No, basen nie jest tani, zdecydowanie. No, przyjechałam dzisiaj, tutaj panowie wyrównują pod wylanie betonu. Wiecie, to nie są jakieś takie spektakularne zmiany teraz. Byliśmy w sklepie wczoraj. Na płytki trzeba czekać od 7 do 10 dni, więc w tym czasie po prostu zrobił te schody. Zrobił te schody w tym czasie, przygotują tutaj wszystko i dopiero później płytki, tak powiedzmy, po tygodniu. O, zobaczcie, tutaj już mamy wylane betonem, więc żaden wąż nam tutaj już nie wylezie. Okej. No snakes. No. No, okej. Now okay, you no have problem. Yeah, All yeah. close ready. Yeah, But yeah. inside I close now. Okej, great. Okej. No, więc tak to wygląda. Tej części akurat mi nie było szkoda. Szkoda mi było tych palm, zresztą po waszych wiadomościach też widziałam, że było wam szkoda naszych palm. No ale cóż. Tutaj zostawiamy też jeszcze może jakieś roślinki. Nie wiem, co oni tutaj z tym chcą zrobić. No ale tu już jesteśmy safe and sound. Zobaczcie, przyjechała nasza brama. Moi drodzy, jak wiecie, ja jestem wielkim kawoszem, kocham kawę i dzisiaj serdecznie Wam polecam życie zaczniesz po kawie, bo ja tak samo uważam. Poranek bez kawy dla mnie jest porankiem straconym, także serdecznie Wam polecam tą kawkę Jugonie, pić kawę z samogrona. Możecie zobaczyć, w domu jeszcze nie ma nic, ale już się tu wprowadzamy i dobra kawa z ekspresu musi być obowiązkowo. Na hasło Wojownik 10 macie zniżkę 10% na tą kawkę, także serdecznie zapraszam. W opisie i w komentarzu przypiętym znajdziecie link. Dodatkowo na każdej kawie macie dokładnie zaznaczono, jaka jest moc smaku. Tutaj jest prawie najlepsza, najmocniejsza, tutaj najmocniejsza, tutaj średni i najmocniejszy. Dokładnie. Z tyłu jeszcze macie cały opis, dokładnie skąd ta kawa jest, jaka jest metoda obróbki, wysokość upraw, stopień palenia, skąd pochodzi. Wbijajcie na stronę i kupujcie z kodem Wojownik 10. O, tu już są jakieś zmiany. No dobra, więc tak, ze zmian. Brama nowa. W ogóle Piotrek powiedział, że zamówił taką jak ma sąsiad, w sensie taki kolor, ale jak widać chyba coś się pomylił. Ale nawet lepiej, bo w sumie pasuje do tych elementów. Jeśli chodzi o basen, no to już tutaj chyba zrobili te wszystkie rzeczy, które muszą być takie do przygotowania pod płytki. Tak mi się wydaje. No, zaczynamy malowanie. I to tyle chyba w sumie z tych zmian. No nic. Czekamy na dalsze efekty. Najgorzej, że w środku się nic za bardzo nie dzieje. No ale powolutku. Na dzisiaj to tyle. Słuchajcie, elegancko to wygląda. Super. Słuchajcie, tutaj już mamy wszędzie beton. No ale zrobimy tak, że będzie pięknie. Pytaliście, gdzie zlatuje woda, to tak, zrobili tutaj takie dziury, ale w ogóle to jest strasznie krzywe. Właśnie teraz widzę, nie wiem, czy wy to też widzicie. Ale może takie miało być. Mhm. Too much.
Siema, siema! Wróciłem na Phuket, jadę właśnie zobaczyć, co tam się zmieniło w domu. Widzicie, jestem po operacji nosa. W końcu po operacji nosa. 13 lat mi to zajęło, żeby to zrobić i 9 razy musiałem go złamać, żeby to zrobić. I w końcu zrobiłem, naprawiłem go. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda, to możecie zobaczyć poprzedni odcinek, ten jest przebieg całej operacji i tak dalej. I jak byłem na wymianie opatrunku, gipsu, to chwilę nagrałem. Oczywiście tam jest bardzo spuchnięty, on będzie normalnie wyglądał za miesiąc mniej więcej, bo nawet jak za tydzień ściągnę to i tak dalej będzie opuchnięty, muszę go masować i takie tam. No, co do tego, co się zmieniło w chacie, to zaraz zobaczymy. Jutro jesteśmy umówieni z kolejną ekipą, która ma przyjechać robić łazienki. Także zobaczymy, jak to nie wyszło. W ogóle trochę jestem zaniepokojony tym, jak wylali nam beton w ogródku. Jak widziałem, jak jest kąt, ale zaraz zobaczymy. No i tak się pozmieniało. Tutaj schody już zrobione. Chcę zobaczyć, czy schodki będą już zejść do tego. Tam dodatkowo będzie zrobiona ławeczka, że można było sobie usiąść w basenie. Z boku coś do picia położyć. Tu oczywiście będzie też do siedzenia coś. Ale takie coś do siedzenia się przyda na pewno. No, powiedzieli, że około tygodnia jeszcze im zajmie, żeby zrobić cały basen. Dostałem kolejną wycenę za trzeba pompy naprawić. 66 000 batów, żeby naprawić wszystkie pompy, światła porobić i tak dalej. To jest jakieś 7,5 tysiąca, 8 000 złotych. Tutaj możecie zobaczyć sufity pomalowane, ściany też. Tutaj ten pokój też ładnie pomalowany. Wybraliśmy taki kolor, nie wiem, czy to zobaczycie w tym świetle, żeby troszkę się wyróżniał, że sufit całkiem biały, a ten kolor taki troszkę inny. I powiem wam, że fajnie to wygląda. Oczywiście ta ściana musi być jeszcze rozmontowana. No, tutaj pani przyjeżdża pojutrze, która wyceniła to wszystko. Mają to wymienić. Wiecie, oni muszą zamontować też jakieś pompy, które będą też wyciągały wodę podczas tego, jak będzie lało. Tutaj kolejna pompa też musi być wsadzona. Oczywiście jutro chłopak przychodzi mur skończyć, pomalować, bo jeszcze nie jest cały pomalowany. To widzieliście, bo to na pewno Ala pokazała, jak to wyglądało. Ale no, tutaj już też trochę pomalowane, także ładnie, tylko musi dokończyć. Powiem wam, że tym kolorem ścian jest to naprawdę zachwycony. Tak mi się to na maksa podoba, ten kolor. Świetny jest. Bardzo, bardzo ładnie. Tym jestem trochę zdenerwowany, bo patrzcie, jak tu jest zrobione, ale on twierdzi, że jak będą kłaść płytki, to wtedy wyrównają ten poziom, ale to jest przecież tak krzywo zrobione, że to jest po prostu masakra. Popatrzcie na mur, ale on twierdzi, że miał być spad lekki, no ale no dobra, lekki to jest centymetr, a nie 10. Dobra, zobaczymy, jak będą kłaść płytki, co zrobią. No i tu też będą jeszcze malować jutro. Tu oczywiście trzeba wszystko fajnie przysłonić zielenią, tak jak ma sąsiad, elegancko, zasadzone krzaczki. Także fajnie się tu zrobi. No i tu piękny grill, stolik. Fajny ogródek zrobimy. Na pewno będzie tu bardzo dużo zieleni. No i tu też oczywiście płytki muszą być położone. Tu też będą płytki położone. Fajnie, no coraz lepiej. Już nie mogę doczekać, jak jutro przyjdzie ekipa od łazienki i nam powie, że zaczną łazienkę robić. Bo plan jest w ogóle taki, że teraz na ostatni tydzień coś wynajęliśmy i za tydzień chcemy już się wprowadzić. Chcemy jakoś jutro, może pojutrze, zobaczymy, może pojutrze bardziej, bo jutro akurat Ala ma urodziny, także pojutrze kupić jedną rogówkę, stolik, dywanik jakiś, biurko i mieć jeden pokój już taki zrobiony, w którym możemy spać. Żebyśmy będziemy musieli wynajmować. Oni sobie tu będą robić, a my pokój swój będziemy mieli elegancko, zamykany. Będziemy mogli tutaj już mieszkać. Czyli jutro jadę kupić też zamki. No i co? I zobaczymy, co dalej. Dobra, trochę mnie zdenerwował z tym podłogą, ale jadę stąd, zobaczymy jutro, co wymyśli. A wiecie, co najgorsze? Że mówi się jedno, a robią drugie. I się kłócą, że nie, że tak musi być. Szok po prostu. Mówię, czy ty w ogóle używałeś poziomicy, jak kładłeś ten beton? Boss, nie przejmuj się. To nie dało się lepiej zrobić. Ja mówię, jak się nie dało? No bo korzenie przeszkadzały. Ja mówię, ale ja zapłaciłem za wycięcie tych korzeni. Ale nie dało się dokładnie.
i kłóci się. Jak położymy płytki, już będzie dobrze. Nic się nie martw. Wyrównamy wszystko, że będzie dobrze. No dobra, zobaczymy. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja wiem, że z nimi jest tutaj troszkę ciężka praca, bo wy trochę inaczej podchodzą do różnych rzeczy. I do niektórych rzeczy trzeba po prostu przywyknąć i się z nimi pogodzić, że to nie będzie tak zrobione jak w Europie, no bo jednak tutaj ta robota jest zrobiona 4 razy taniej niż w Europie, no i nie wszystko jest tak, jak powinno. Ale dam mu ostatnią szansę i powiem mu tylko, żeby mi jeszcze ułożył tam płytki. Jak mi to zepsuje, to będzie ostatnia praca, jaką on tam wykonał w tym domu. Wiecie, co do basenu, jak na razie to wygląda wszystko ładnie, profesjonalnie, naprawdę. Widziałem, jak zrobił sąsiada, naprawdę było świetnie. No ale kurde, co z tyłu mi się nie podoba i to na maksa. Naprawdę mam nadzieję, że jutro ta ekipa, która przyjdzie, to będzie konkretna ekipa, bo to już 4., która przychodzi, a ta jest z polecenia od Krzyśka. Pozdrawiam, Krzysiu, także miejmy nadzieję, że będzie dobrze. To jest niesamowite, że plaża, którą w ogóle dzielnica, którą znaliśmy, była najmniej z tych wszystkich bardzo popularnych. Stało się tak, że tu zamieszkaliśmy i się okazała świetna. Także bardzo nas tu cieszy. Bo jest i turystycznie, i jak się chce, to jest spokojnie. Widoczki fajne, plaża piękna. Idziemy właśnie na zachód i patrzcie, jaki zachodzik trafiliśmy. Po prostu petarda. Dawno takiego ładnego nie widziałem. Idziemy na jakąś kolacyjkę koło domu. Powiem wam tak, no w najbliższych dniach dużo spotkań mamy i dużo, mam nadzieję, że się będzie działo na Łurowie, bo codziennie coś. Że miejmy nadzieję, że chociaż na tydzień będzie można się już tam wprowadzić. Błoto? Błoto na plaży? No i przyszliśmy tu na barszczyk, pierogi. Barszczyk w sumie wychodzi ile? 13 zł? 1100 batów. 1100 batów. 110 batów. 110? No. Mało, do 12. Pierogi ile były? 140? No, czyli taki obiadek elegancki. Przypuśćmy 25 zł. Taniej niż w Polsce. No więcej trochę, no. Zachodzikiem. Ładnie się niebo zrobiło teraz. No, jesteśmy po kolacji. Także duża rekomendacja i polecajka tego miejsca. Siemanko, kolejny dzień remontu domu. Ja dalej wyglądam jak wyglądam, ale to jeszcze tylko 3 dni. Będzie dużo lepiej. Jest pierwsza wtopa. Widzicie to? Tak się nie zgadza, że po prostu szok. Nie byłem przygotowany, że na pewno coś będzie niedobrze, ale to jest aż przesada. Możecie zobaczyć, jak wygląda tam, a jak wygląda tam. No przecież to jest różnica z 20-30 cm. No może 20 cm. Tutaj chłopak kończy malować mur. Wszystko ładnie. A tutaj taka zmiana planów. Powiedziałem, wycinamy tutaj jakieś, nie wiem, 50 cm, no może więcej, 60-70 cm. Wycinamy odtąd i wycinamy cały taki pas tutaj dotąd. Tutaj też tniemy pas dotąd i tam ziemia. I tam będzie ziemia. Będzie ziemia taka, żeby jakieś małe krzaczki, małe drzewka zasadzić. Bo właśnie dużo osób ostatnio mówiło, że szkoda tych palm i tak dalej. Pamiętajcie, te palmy były tak ogromne, że podczas jakiegoś huraganu, jak palma by się zwaliła na dom, to dużo większe koszty bym miał, żeby naprawiać dach i tak dalej. Nie było sensu. A tak to zrobimy sobie z Alą elegancko tutaj trochę ziemi. Małe krzaczki będą zasadzone takie, żeby troszkę zasłaniało oczywiście tam. I będzie spoko. Sąsiad też tu ma drzewka, nie wiem co to ma, mango chyba to jest. Nie wiem co to jest, ale wygląda jak mango. No i tak, tutaj kładziemy płytki w jednym kolorze. Prawdopodobnie będzie coś podobnego jak ma sąsiad, możecie zobaczyć. Coś takiego. Tutaj
to robimy inny kolor. Wiadomo, że musi ten beton wyrównać, bo jest niezła wtopa, ale trudno, no jest jak jest. Tutaj zrobimy na równi. Będzie trzeba tutaj piaskiem przysypać i wyrównać, bo tu nie może betonu wylać, bo są rury. Jakby mi wylał tu beton, to później by był problem, jakby się coś stało. U sąsiada się tak stało z rurą i był problem, także on powiedział, że beton będzie wylany tutaj dookoła, reszta piaskiem na twardo i płytki. Zrobił ładnie poziom. Tutaj będzie tak jak to. Tu będzie i tu wzdłuż będzie jeden kolor, tu będzie inny kolor. Tu będzie ziemia, krzaczki będą rosły, płot będzie pomalowany, znaczy mur. Tu będzie pięknie. Tutaj będzie ładnie pomalowany. Tu widzę, że jest pomalowany, ale ubrudzili z tym, no to będzie musiał pomalować chłopak jeszcze raz. O, tu będzie trzeba też to naprawić. W ogóle pokażę wam jeszcze jedną sprawę. Jestem trochę zdenerwowany też, ale spoko, to akurat sąsiad mówił, że to on sobie sam robił. Jak zamontowali okna, nie naprawili tego dookoła, także musi to ktoś przyjść mi ładnie to zrobić. No bo nic nie poradzę. Brama świetna. Z bramy jestem na maksa zadowolony. Tutaj tak samo musimy... Tutaj będzie chyba jakaś doniczka stała, bo tu były palmy, jest ciężko to, ale tu gdzie jest miejsce, wysypiemy ziemię elegancko i też jakieś krzaczki będą zasadzone. Z tym coś tutaj trzeba wymyślić, ale to się też wymyśli. I pokażę wam jeszcze jedną sprawę. O, tu w ogóle możecie zobaczyć. Wybraliśmy z Alum kolor płytek, takie płytki będą. Także przy słońcu powinien być piękny odcień. I tu jest kolejna sprawa. O, w ogóle to muszę powiedzieć, żeby też wymienili, bo wygląda okropnie. Schodki do basenu zrobione. Ten basen jest nieźle głęboki. Patrzcie to. No, Dawid będzie miał ciężko. Ale zrobiliśmy sobie takie coś. I to już od razu mi się też nie spodobało, bo powiedziałem, ty no trochę za małe. Dobra, Ala powiedziała. Ja to nawet o tym nie pomyślałem. Że jak ktoś tutaj usiądzie, no to będzie siedział po prostu, wiecie, wyprostowany jak na tronie, no trochę niewygodne, no nie ma co gadać. Dzisiaj przyjechałem, powiedziałem ekipie tak, muszę to przedłużyć z jakiejś, tutaj akurat nie będzie za dużo, tu będzie z 30 cm, ale tutaj będzie przedłużone jeszcze o metr, plus dodatkowo grubość tego będzie jeszcze przedłużona jakieś 30 cm, żeby się wygodniej siedziało. I tak to będzie zrobione. Za jakiś tydzień czasu basen powinien być już gotowy. Także świetnie. W dobrym kierunku wszystko idzie, a to najważniejsze. Czekam teraz na ekipę, która ma przyjechać od remontów w środku. I zobaczymy. Jeszcze trzeba po zamki pojechać i tak dalej. Tutaj też możecie zobaczyć. Super ten kolor jest. Na maksa jestem zadowolony. Bardzo ładnie wygląda. Wiatraki trzeba nowe kupić, też białe, bo te brązowe do niczego nie pasują. Ale wszystko idzie w takim dobrym kierunku, że to będzie pięknie wyglądało. Te palmy w bezpiecznym miejscu są. Nawet jakby się coś stało podczas jakiegoś huraganu, no to nic się nie stanie. Przynajmniej w naszą stronę. Jak do sąsiada to już by się stało. I tu jest też jedna kolejna sprawa. Właśnie nie wiem, czy wam mówiłem. Sąsiadka ma tam zamontowane takie coś. Żeby nie było widać. Właśnie co ona tam ma? Ona tam ma okno? Chyba tam ma okno, ale to jest bardzo fajna sprawa i zdecydowanie my musimy też takie coś zrobić tutaj, tylko wiadomo w białym kolorze i trochę to podnieść, żeby to lepiej wyglądało. No bo jednak jakby nie patrzeć, zobaczcie, jesteśmy tutaj sobie, a ci wszystko widzą. Ci tam, no tam tak będą widzieć, ale żeby ci sąsiedzi nie widzieli z balkonu. Mega, naprawdę. Fajnie jest to, że jak co się przyjeżdża tutaj, to widać zmiany. No właśnie tu teraz jeszcze ustalamy. Tak jak wam mówiłem, oni to przygotowali elegancko na 40, tak jak płytka jest. Żeby było. No ale to jest za mało. To jest. Ale to jest za mało, także musimy to o jakieś 10 centów, o 20 centów. O, 50, exactly like this. Przedłużymy to tak. I będzie elegancko wyglądało, będzie lepiej się, na pewno wygodnie się będzie siedziało.
Tutaj dookoła też będą. Which place will be lights? And this one will be here? This one light. One light, another light, and here as well in the... No light. No light. Here just... Ah, yeah, okay, yes. You Okay. are remove? Yeah, I You want sit remove it. inside? Yes. Okay, here inside you play. Yes. I want remove with a different color. Yeah. Yes. Like blue, red, green, Yeah, something yeah. like that. Okay, perfect. No, będzie się ładnie kolory This będą one zmieniały. fire, and you start here. Stop Yes. here. Okay. This not... Of course. before your wife Of tell course. me, this Yes. one she like. Yeah. Leave in this one. Yeah. But here you have to remember around as well. Yeah, like here. Yeah, here same like this. Yes. Like this. Okay. Not snoop. Here, okay, about 1 meter come, here level. Yes, exactly. Okay. Tak, powiedziałem mu właśnie, że tutaj, jak tu już będziemy siedzieć, wiecie, fajnie tu jest jednak, jak będzie sobie można coś postawić. Piwko, cokolwiek, wiadomo o co chodzi. A trochę lipa będzie, jak to będzie skośne tutaj. Także powiedziałem, żeby akurat w tym miejscu zrobili prosto. Tu dalej będzie oczywiście normalnie, tak ma być, poziom. Znaczy wiecie, no skośne. Ale tam, żeby była taka, wiecie, będzie ławeczka do siedzenia, to też, żeby był stolik, tak jakby. No i moi kochani, między remontem dzisiaj świętujemy Ali urodziny, 30. 30 urodziny. Jutro chyba prawdopodobnie na zerwę, bo ja nie chcę mieć. A jeszcze mówię do Piotrka, Piotrek, czy ty kiedyś miałeś taką starą babę? No właśnie nigdy, dlatego to dzisiaj jest ostatni dzień, bo ma urodziny. Ale ja tak żartuję, ja się bardzo cieszę. 30 urodziny brzmią bardzo godnie. Pamiętajcie, niektórzy są jak wino, na przykład ja. Tak, to są starszy, najfajniejsze tym lepiej. urodziny, jakie miałam, a dopiero się zaczęły. Tak, idziemy właśnie na Jonę, czyli Jona Beach Club jest to beach club, który jest na wodzie i zobaczycie, jak on wygląda. Water A w ogóle patrzcie na tutaj long tej z polskimi flagami. Ciekawe, czy to jest. Ciekawe, no. Że zaczynamy imprezowy dzień. Happy birthday to you. Dobra, mamy tylko jeden zamek, bo nie było trzech. Będzie trzeba do innego jeszcze Home Pro i gdzieś znaleźć. My tak właśnie przeglądamy sobie tutaj i powiem wam, że właśnie dużo osób doradzało, że jak będziemy robić kuchnię, to żeby nie robić szafek, tylko szuflady, bo jest dużo łatwiej korzystać. No. Dobra, tu się kuchnie zaczęły, także trzeba coś popatrzeć. Bo tak naprawdę to kuchnię musimy zamówić też najlepiej jutro, pojutrze, bo na kuchni się też czeka 4 tygodnie. Dobra, kuchnię. Jak zobaczyliśmy taką, to po prostu... Ale słuchajcie, to jest tak niesamowite, jak to się zmienia na przestrzeni. Cały czas myśleliśmy, że chcemy jasną kuchnię. Zobaczyliśmy to i tak obydwoje, o kurde, ale kuchnia ładna. Tak naprawdę u nas to jest miejsce tylko na... Tutaj, tak jakby do tej szafki, tyle, max. Raz, dwa, trzy. Tutaj możemy wtedy postawić jeszcze zmywak i wyspa. I nasza cała kuchnia to mogłoby być coś takiego po prostu. Osobno oczywiście lodówka. Że naprawdę jest tak piękny. No, super to wygląda. Tutaj za całą taką wychodzi 50 000 złotych. Ale to wiecie, no to ta jest ogromna. U nas by to było z połowa tego. No i oczywiście musimy znaleźć jakiś bardzo dobry
ekspres do kawy. Kawę to ja kocham i muszę mieć bardzo dobry. No i w sumie zdecydowaliśmy, że go weźmiemy od razu, póki jest taka dobra promocja, bo jest za pół ceny. Także nie ma na co czekać. Kolorki też ma ładne. Smart TV, także świetnie. Idę teraz z panem, bo jeszcze nam go za darmo dostarczą do domu, tylko muszę ich zapłacić i super. No i tak, jedziemy teraz jeszcze do kolejnego sklepu kupić płytki. Płytki do ogrodu. Będą musiały być 3 różne kolory. 2 będą zbliżone do siebie. Przy głównym tym, co mówiłem, tam przy domu. A czemu 3 różne kolory? Bo ja nie wiem, o co chodzi. Ze względu na to, że w ogrodzie to, co jest w ogrodzie, tak, to będzie jeden kolor. Tak. To, gdzie jest schodek, wejście, no, to będzie inny kolor, a to podejście tam, gdzie nie ma jeszcze tego, musi być taka gruba płytka. Bo ona będzie normalnie na piasku, tylko nie na betonie, dlatego ona musi być gruba. Ale to akurat to kupimy zbliżone bardzo do siebie, żeby ładnie to wyglądało. Tam się kupi jakieś jasne, a do ogrodu może ciemne albo na odwrót. Coś wymyślimy. Coś, żeby pasowało też do tych ścian trochę. A opowiadałeś już pokazywałeś w ogóle ten beton? Pokazywałem ten falisty beton. Jak na razie to jest największa wtopa tego remontu. No. Ale później pan powiedział, że... Znaczy ja mu powiedziałem, że mi się to nie podoba i to ma być zmienione i koniec. On mi wciska kit, a wiecie co jest najlepsze? Nie wiem, czy wam pokazywałem wczoraj. On miał tam przywieszony sznurek przy murze, żeby było na pewno prosto. I zrobili krzywdę. Masakra, taka różnica przy jednym tym, przy innym 10. No mniejsza z tym. Powiedziałem, że mają to usuwać. Jutro w ogóle będą to całkowicie przerabiać. Czekajcie, bo dzwoni akurat. No właśnie dzwonił, że już czeka tam na nas, żeby wybrać te płytki i je kupić. No, ale no tak jak mówię, powiedziałem, że ma to przerobić, wyciąć ten pas, tam sobie ziemi dosypiemy, zasadzimy sobie coś. Ale on w ogóle właśnie taki... Okay. Bardzo słodki, ale kombinator po prostu. On czasami mi takie kity wciskał, gdzie ja nie jestem. Jak on zrobi pomyłkę, on chce, żebyśmy i tak myśleli, że jest dobrze. No. A on chyba nie wie, że ja skończyłem szkołę budowlaną. I że może nigdy nie miałem praktyk na budowę. No dobra, kiedyś miesiąc jakiś pracowałem, jak miałem 16 lat. Co ty? To tego nie wiedziałam o tobie. No ale tak byłem mały. Dawno temu. Dawno temu to było. Ja mi wciska kit, że nie wiem dokładnie jak to ma wyglądać, no bo no sorry, ale coś tam wiem jak to ma wyglądać. Ale co, nawet jak się za dużo nie wiem, no to też czasami mi takie rzeczy, jak ja coś tam z nim rozumiem, nie no, przecież w tym ogrodzie to jest falista podłoga normalnie. No, ale mniejsza z tym, będzie naprawione i za to, że wie, że zrobił źle, to powiedział, że płytki tam położy po prostu za 35 000 na całym tym ogrodzie, to wyjdzie jakieś niecałe 4000 zł. No i plus płytki oczywiście, także myślę, że to będzie też w miarę spoko cena za taką robotę. Przyjechaliśmy do kolejnego sklepu. Taj Watts to się nazywa, dokładnie. Już taki budowlany. Dobra, zrobiliśmy tak. Musimy wziąć 3 różne oczywiście, bo tak jak wam mówiłem, na stopień jeden kolor, na podłogę drugi, a na taki chodniczek, który tam musi być trzeci. Oh yeah, we have to take the other one, yeah? Yes. Okay. To tak, na schodek wzięliśmy taki kolor, na podłogę całą wzięliśmy taki kolor. No to dobrze, wiecie, nie będzie widać, jak się coś będzie brudziło i tak dalej. Nie, no ładne te kolory będzie to ładnie bardzo, ze sobą to będzie ładnie współgrało. No i teraz musimy jeszcze wybrać ten trzeci kolor. No to jakby wejście do domu. To wejście, którego i tak pewnie nie będziemy używać jako wejścia. Tylko... ale będzie. Tak, no wczoraj mi ktoś w ogóle tam zaproponował, mówi, może byście tam zasadzili krzaczki? Ja mówię, nie, tam ma być wejście. Ma być wejście, bo za każdym razem jak ludzie będą chcieli wychodzić do ogrodu, tam gdzie będziemy robić grilla albo coś, to my musieli przechodzić przez dom. Także totalnie bez sensu. No ale te kolory moim zdaniem ładnie się ze sobą mi się też podobają bardzo. Za paczkę wychodzi 225 batów, a drugi był za 195 chyba jakoś tak. 197 dokładnie. Dobra, jednak zmiana, nie? Bo zobaczyliśmy to. A czekaj, bo popatrz, to są jeszcze taka szara, ale nie, ta chyba będzie. Nie, ta jest piękna. No, ta jest to i tak jest przeceniona, bo ona jest 517 przeceniona na 298. To jest przeznaczenie. Tak jest. Musimy ją wziąć.
No jeszcze trzeba fugę wybrać teraz, no to trzeba taką fugę wziąć do ogrodu, mówicie, no. Biała to trochę nie bardzo. Że taka będzie akurat ładnie się spasuje. Nie no, takie coś do kuchni przecież to jest jak złoto po prostu. Większego oldschoolu nie ma już. A teraz wybieramy te grubsze, tak? Na to wejście. Aha, rozumiem, o co chodzi, że to takie grubsze musi... No to... Yeah, it's simple. Yeah, O. I think this one will be good. Tak, tak. What's the price? Musimy zrobić parapetówkę. No, ja myślę, że jak oni nam to zrobią za jakiś, powiedzieli, że tydzień potrzebują, to już wtedy można kupić tam jakieś meble ogrodowe. Niech to tam już stoją. Daszek musimy jakoś rozkminić, bo tam nie ma żadnego cienia, a wiesz, w tej temperaturze na słońcu to my się będziemy gotować. No. Zamki kupione jeszcze 2, tutaj akurat były 50 batów droższe niż tam, ale wiesz hej. Bob budowniczy. Dobrze to wygląda? No jasne, że nie. Tutaj znaleźliśmy jeszcze też lodówkę jakąś na przecenie, to taką jak chcę właśnie z 2 tymi. Jest na przecenie za 19 000 batów. Wi-Fi ma. Czemu ona ma Wi-Fi? 100 siły. Wi-Fi? Nie wiem, będziesz mogła sobie tutaj coś, nie wiem co robić. Ale to chcemy, to jest ten. No, zamrażarka. No, a to jest... I to normalna, no. Spoko, całkiem spoko. I kolor dobry, bo nam... No tak. I kolor by nam spasował do tego koloru kuchni. W ogóle musimy jechać, zmierzyć jutro wymiary i jechać zamówić kuchnię. Bo po prostu tamten kolor nas oczarował i bierzemy taki. No, naprawdę. Petarda. Siemanko, siemanko, kolejny dzień dzisiaj na naszej pięknej wyspie Phuket. Dzisiaj akurat zaczynamy od robienia serwisu w samochodzie. Idziemy teraz na jakieś śniadanko, bo 2 godziny ma to zająć. I później ruszamy na sklepy budowlane. Musimy dzisiaj znaleźć meble do pokoju, do którego się musimy wprowadzić za 3 dni. 4. Też tak, w poniedziałek się tam wprowadzamy. Także musimy znaleźć coś. No i później spotkanie z ekipą remontową. Here all big like this or little like this. This one big lever. Czekaj, teraz. Dobra, 220 przywoźmy, że dotąd nie było do końca. 220, dodamy 210. No i dobra. Pas wycięty, tak jak miał być wycięty. Będzie trzeba kupić ziemię. Popatrzcie, jak weźmiemy tutaj elegancko, nasypiemy ziemi dookoła. Zasadzimy tam jakieś krzaczki, żeby nam coś tu fajnego rosło, to zupełnie to zmieni cały obraz. Musimy z kimś porozmawiać, żeby nam tylko tutaj naprawił przy tych oknach, bo to strasznie brzydko wygląda. Za 3 dni mają przyjechać płytki i będą kłaść płytki. No nic, tylko się wprowadzę do naszego ogrodu. Nie jest, no bo do... Wnętrze jeszcze nie będzie. Ogród będzie gotowy. Będzie można... Później jutro się weźmiemy za ściąganie płytek. Z kuchni idziemy zaraz zamówić. Wymierzyliśmy wszystko elegancko. Chciałem zamówić kuchnię, to się dowiemy, ile będą chcieli za nią. Tania na pewno nie będzie, ale akurat są, że na kuchni trzeba dużo wydać, to byliśmy tego świadomi. Wiadomo, że Byliśmy świadomi tego. Ta kuchnia, którą wczoraj zobaczyliśmy, to czujemy, że to jest to. No, petarda. Serce nam zabiło. Totalnie petarda. Tam już panowie zrobili tą półkę dodatkową, to co prosiliśmy. Musieli sobie tu tak zrobić, bo to wiecie, jednak świeci. A już będą zaczynać kłaść powoli płytki. Zresztą mają wszystko wyrównane ładnie. No. Ale powiem wam, że tak, po tym jak przyjechali projektować wszystko, wygląda to profesjonalnie. Za 3 dni ma być gotowy projekt i zobaczymy co jak. Ale powiem tak, 3 firmy już były, to samo robiły i, i potrzebnie rezygnowali. No, a co idziemy kupić kanapę chyba? Tak, ale to już będzie w kolejnym odcinku, także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszamy na kolejny, gdzie już pojedziemy kupować meble. Ej, czy my w kolejnym już tu będziemy mieszkać? Chyba tak. Prawdopodobnie tak. O ja cię. W tamtym małym pokoju. Nie, właśnie nie wiadomo, w którym pokoju. Musimy mieszkać w tym, w którym się da zamknąć. Ale go się nie da zamknąć. Chyba, że pojedziemy i kupimy jeszcze na siłę jakieś zamki, żeby to zamknąć. Ale to będzie tu otwarte. A, najpierw muszę ścianę zamurować. Dobra. Dobra, coś wymyślimy.
Zobaczymy jak będzie, ale jedziemy kupić kanapę, stolik i już po prostu musimy się gdzieś wprowadzić, bo już nie będziemy dalej mieszkać w hotelu. Miarka się przebrała. Pozdrawiamy, trzymajcie się, zapraszamy na kolejny odcinek. Jeśli nie widzieliście jakiegoś odcinka z tej serii, zapraszamy, bo są bardzo ciekawe. Pozdro. Bye.